Cześć, witam Was w kolejnej recenzji na kanale Hypnagogue Vlog. Ja jestem Jacek, a dzisiaj zrecenzuję dla Was album słowackiej grupy Malokarpatan zatytułowany Krupińskie ognie. Na ten album właściwie natrafiłem całkowicie przypadkowo, a stało się to za pośrednictwem kanału Black Metal Promotion, który zresztą serdecznie Wam polecam, jeżeli jeszcze go nie poznaliście. Ten kanał jest właściwie taką kopalnią muzyki black metalowej, znajdziecie tam wiele fajnych premier, jakieś single, również jakieś starsze albumy. Serdecznie Wam go polecam, obczajcie sobie koniecznie. I właściwie to już minęło trochę czasu od premiery Krupińskich Ogni, bo zostały one wydane w lutym tego roku. Ale dopiero teraz zdecydowałem się kupić ten album, no i stwierdziłem od razu, że go zrecenzuję. Jeżeli wcześniej nie słyszeliście o Malokarpatan, to co warto o nich powiedzieć, to że jest to zespół wywodzący się ze Słowacji, który zadebiutował w 2015 roku swoją pierwszą płytą długogrającą, zatytułowaną Stridzie Dni, czyli dawne czasy. No i muzycznie rzeczywiście były to dosyć dawne czasy, gdyż prezentował on taki oldschoolowy black metal, wczesną falę black metalu, jaką reprezentował Batory, Venom. Często też również porównuje się ten zespół do czeskiego Masters Hammer. To, co szczególnie wyróżniało ich twórczość, to było użycie ojczystego języka, który trzeba przyznać, że jest stosunkowo rzadki w muzyce metalowej, oraz teksty, które były mocno inspirowane tradycją ludową, regionalną, taką swego rodzaju demonologią, historią, a muzycznie były to brudne, szybkie partie gitar, bardzo oldschoolowe, mocno zadymione brzmienie, no i użycie czechosłowackich starych filmów i dźwięków natury. 2 lata później ukazała się ich kolejna płyta zatytułowana Nordkarpatenland. Tym razem zespół odszedł nieco od tej stylistyki takiego proto-black metalu i poszedł prosto w heavy metal. Słowacy poszli bardziej w stronę melodyjności, fajnych riffów, bardzo przebojowych aranżacji, ale pozostawili tą prędkość, to tempo, jakie było na poprzedniej płycie. No i oczywiście zostały te blackowe, takie harczące, batorowe wokale, ale tak melodycznie on się bardziej tak skłaniał w stronę Scorpionsów niż na przykład tam Venom czy Masters Hammer. Ale to, co spajało oba te albumy, to oczywiście to przywiązanie do tej tradycji ludowej, do tego folkloru, które się prezentowało również nie tylko poprzez tam teksty i fragmenty starych filmów, o których mówiłem wcześniej, ale również chociażby przez oprawę graficzną. No i nie inaczej było oczywiście w przypadku płyty, której obecnie omawiam. I przyznam, że to, co sprawiło, że przesłuchałem tą płytę, to okładka. I właściwie jest to nie pierwszy raz, kiedy o tym, czy jakiś album zostanie przeze mnie przesłuchany, czy nie, decyduje jego oprawa graficzna. No jest to troszeczkę ignorancka cecha, ale no, jeżeli chodzi o Malokarpatan i płytę Krupińskie ognie, to zdecydowanie ona wyróżniała się na tle tego, co zazwyczaj pojawia się na kanale Black Metal Promotion. A w przypadku tej płyty jest to dwukolorowa grafika w technice jakiegoś imitowanego drzeworytu z mroczną postacią na pierwszym planie, taki troszeczkę Jerzy Kryszak, można by powiedzieć. Bardzo ładnie wykonana i od razu oddaje klimat takiej starej baśni, książek, które gdzieś znajdziemy u dziadka na strychu albo w antykwariacie. Oprócz samej okładki mamy dodatkowo grafikę wewnątrz płyty, przedstawiającą noc, zagubione dziewczę na tle lasu, co tak dodatkowo pogłębia właśnie tą stylistykę takiej mrocznej, starej baśni. Bardzo podoba mi się wykonanie tej płyty, jest przepięknie zrobiona. No i takim dodatkowym smaczkiem jest jeszcze książeczka, która zawiera ilustracje do odpowiednich tekstów piosenek. Każdy tekst zawiera odpowiednie ilustracje do przedstawionych historii, które są wykonane przez tego samego autora. I no z racji tego, że jak wiadomo język słowacki nie jest powszechnie znany, również nie jest za bardzo rozumiany przez Polaków, to dodatkowo mamy tłumaczenie na język angielski, co powinno troszeczkę ułatwić rozumienie samych tekstów. Za całą oprawę graficzną płyty odpowiada Mateusz S. Durczyk, ale możecie go znaleźć na Facebooku jako Światogor. Oczywiście również zamieszczam w opisie link do jego fanpage'a oraz do jego strony. Jedyny minus, jaki mi się udało znaleźć w przypadku samej płyty, samego winyla, to bardzo słabo oznakowane strony. Trzeba było tutaj gdzieś znaleźć, że czerwona to B, no i czarna to jest A. Sam album zabiera nas w późny wiek XVII, w tereny dzisiejszej Krupiny, czyli to jest centralna Słowacja, gdzie odbywają się prastare rytuały, przywoływane są demony, powracają wiedźmy, wśród pospólstwa szerzy się magia oraz stara wiara. I znajdziemy tutaj 5 opowieści. Mamy opowieść o przywoływaniu Czarnego Marszałka,
korzeniu powstałego z nasienia wisielca. W sumie ciekawe, jakby miano pozyskać w ogóle takie nasienie. Wiem, że nie kręci cię widok wisielca, ale wiszenie strasznie kręci mnie. Pradawnym rytuale wiedźm na górze, o nocy Walpurgi oraz o tytułowych ogniach Krupiny, które okazuje się są stosami, na których palono czarownice. Oczywiście na wyróżnienie zasługują same tytuły utworów. Zachęcam do przestudiowania i zapamiętania, wykucia na blachę wszystkich tytułów po kolei jak idą. Jeżeli chodzi o muzykę, to Malo Karpatan wraca ponownie do tego oldschoolowego 80sowego metalu, który był znany z poprzednich płyt, ale tym razem zespół postawił na długość kompozycji. Oprócz samego rozciągnięcia kompozycji są one znacznie bardziej rozbudowane. Często jakiś motyw melodyczny pojawia się dłużej niż przez te 2-3 minuty. Tym razem klimat jest budowany nie tylko przez fragmenty starych filmów, czy tam przez same teksty, ale również przez użycie różnych dzwonków, drumli. Pojawiają się również klawisze, syntezator, gitara akustyczna i te takie proste, malutkie elementy wprowadzają taką bajkowość, baśniowość, klimat mrocznej opowieści. No i powracają te przebojowe, heavy metalowe riffy znane z poprzedniej płyty, które w tym przypadku są chyba tutaj najmocniejszą stroną, jeżeli chodzi o Krupińskie Ognie. Naprawdę kapitalne riffy, ale mam wrażenie, że gdzieniegdzie czuję taki zmarnowany potencjał. Ta duża złożoność kompozycji, ta mnogość tych riffów, tych motywów przejść tak naprawdę czasami sprawia, że te utwory zaczynają się ze sobą zlewać. Te utwory są tak rozciągnięte, tak porozbudowywane, że czasami zatracamy się i nie wiemy, czy to jest wciąż ta sama piosenka, czy to już jest drugi numer, czy to jest jakiś przerywnik. I mam tutaj wrażenie, że niektóre z tych fajnych melodii, z tych motywów, jakie są na albumie, można by było wykorzystać w osobnych utworach. Tu brakuje takich utworów, które by się jakby wyróżniały. No, brakuje mi po prostu bangerów na tym albumie. Znacznie częściej utwory skłaniają się raczej ku nieco wolniejszym tempom i to główna zasługa tych przejść bajkowych, o których wcześniej mówiłem. Ale są jednak wciąż momenty, kiedy Malo Karpatan wraca do tej klasycznej jebanki znanej chociażby ze Strycie dni. I właściwie wokale są tutaj dla mnie bez zarzutów, trzymają poziom poprzednich albumów. Zamiast Temnochora, który pojawił się na poprzednich dwóch płytach, teraz na wokalu mamy HV, czy też HV, który poprzednio odpowiadał za gitary oraz bas. I według mnie sprawdza on się tutaj lepiej niż poprzednik w roli wokalisty, lecz wciąż są zauważalne bardzo duże podobieństwa tych wokalistów. Wciąż mamy tutaj do czynienia z blackowym, harczącym głosem, który bardzo mi kojarzy się z Nocturnal Culto z pierwszych płyt Darkthrone. Dodatkowo słychać również elementy chóru, a na ostatnim numerze mamy gościnny udział niejakiego Palo Drapaka. Z tego co patrzyłem, jest to jakaś chyba słowacka gwiazda muzyki hard rockowo, pop rockowej, coś w tym stylu. No i mamy tam refren śpiewany takim pięknym 80sowym, heavy metalowym stylu. Krupińskie Ognie to zajebista hybryda klasycznego heavy metalu z pierwotną sceną black metalową. Malo Karpatan wydobył to co najlepsze z obu tych gatunków, połączył ze sobą i dodatkowo nasycił takim leśnym, folklorystycznym klimatem. To trochę tak jakby Darkthrone pojechał ze Skorpionsami na wycieczkę w góry, tam się gdzieś zamelinowali i stworzyli fajną płytę. No i to właśnie coś takiego zagrał Malo Karpatan. Z tej płyty po prostu czuć klimat starej baśni w takim iście czechosłowackim stylu, ale
bez tandety, bez kiczu. Ten album jest jak taki stary, dobry film, tylko że w jakości HD z obróbką cyfrową i z podrasowanym dźwiękiem. Podoba mi się to, że Malo Karpatan stworzył takie oldschoolowe dzieło, ale nie zamknął się w tej klatce stylistycznej. Jednak on starał się tutaj zaczerpnąć coś właśnie z black metalu, tutaj z tego stylu bardziej heavy. Dodał jeszcze jakieś elementy takie bardziej przebojowe. Został zaproszony dodatkowo jakiś tam jegomość ze Słowacji. To są takie proste rzeczy, ale mimo wszystko to tworzy naprawdę taką bardzo ciekawie napisaną opowieść. Również na uwagę tutaj zasługują teksty, które tak naprawdę nawiązują do konkretnych miejsc, które są położone w okolicy miejscowości Krupina. Każdą z tych piosenek można by było zaznaczyć na mapie, gdzie ona się aktualnie odbywa. Jedynie co mi tutaj wadzi, to jednak, że te utwory mogłyby być miejscami krótsze. No ja rozumiem, że to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, związane z formą, jaką sobie narzucili muzycy, ale no mimo wszystko część z tych riffów wykorzystałbym bardziej w stylu tego, co było na Nordkarpatenland. Myślę, że ten album zdecydowanie spodoba się fanom poprzednich dwóch płyt. Jest ona typowo w stylu tego zespołu, ale no jednak forma, którą sobie tutaj muzycy narzucili, jest nieco inna. Również jeżeli lubicie takie klimaty jak Batory, czy właśnie wspomniany wcześniej już Masters Hammer, to myślę, że ten album też spodoba się takim osobom. Polecam również ten album fanom z klasycznego heavy metalu. Myślę, że te riffy, te zagrywki się na pewno spodobają. Krupińskie Ognie dostają ode mnie 8 i myślę, że jest to bardzo dobra płyta. Nie jest ona jakoś rewolucyjna czy też nowatorska, ale na pewno warta przesłuchania, tym bardziej, że słowacka scena okołoblackowa raczej nie jest zbyt znana. Myślę, że również jest to dobry album, żeby w ogóle zacząć, tak jak ja, znajomość z tym projektem. Ode mnie to by było wszystko. Oczywiście przepraszam, jakbym poprzekręcał jakieś nazwy, czy tam imiona, gdyż no jednak te języki nie są aż tak ze sobą blisko. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Myślę, że niebawem pojawią się kolejne recenzje. Oczywiście zapraszam Was na mój fanpage, na którym znajdziecie mini recenzje, jakieś losowe wrzutki. No i również na Instagrama, na którym będę umieszczał też jakieś fajne rzeczy. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.